Hej, tu Sysia, za nami gala rozdania Oscarów, więc dzisiaj omawiamy najciekawsze makijaże z tego wydarzenia. Zapraszam do oglądania. Tegoroczne makijaże z wydarzenia zatytułowałabym w tym roku klasyka, kreska i sztuczne rzęsy. One ewidentnie się wybiły, jeżeli chodzi o częstotliwość tych elementów w makijażu, także przejdźmy sobie do makijaży. Zaczynamy od Florence Pugh. Przepiękny, brudno-różany makijaż, idealny dla delikatnych typów urody, dla blondynek, więc jeżeli jesteście podobnym typem urody, to jest makijaż, który niesamowicie pięknie komplementuje każdą tego typu urodę. Tutaj widzimy, że kolory powtarzają się, więc mamy ten taki charakterystyczny motyw, że podobny odcień mamy na ustach, na policzkach i również na oku, bo tutaj mamy delikatne roztarcie właśnie brązem połączonym z jakimś takim brudnym różem, ale to, co się tutaj najmocniej wybija, to troszeczkę mocniej podkreślone rzęsy i one absolutnie nie są przerysowane, nie są teatralne, ale widzimy, że są wyraziste. Nie wiem, czy jest tutaj jakaś kreseczka jeszcze, może jakaś taka mięciutka, roztarta na przykład kredką, ale właśnie te takie ładne, puszyste i gęste rzęsy tutaj przepięknie podkreślają ten makijaż i sprawiają, że jest bardziej wieczorowy, bardziej glamour i bardziej charakterny, mimo że jest on wciąż bardzo delikatny, więc taki klimat starego Hollywoodu nam się stworzył dzięki właśnie tym rzęsom. Makijaż jest przepiękny, ja jestem zauroczona. Chciałabym w tym odcinku trochę mocniej skupić się na makijażach kobiet dojrzałych, więc na pierwszy rzut Jamie Lee Curtis. Przepiękny makijaż, chociaż z początku miałam wrażenie, że być może te usta są troszeczkę za blade. Powiem Wam, że ja jako wizerzystka właśnie gdzieś tam często obawiam się tego zbyt bladego efektu na ustach, no bo on ściąga nam kontrast z twarzy. On daje nam często efekt no właśnie takiej bladości, takiej chorej bladości albo taki trupi efekt. Natomiast powiem Wam, że mimo, że te usta są naprawdę blade, to nie ma tego efektu, więc podziwiam, bo ja bym nie umiała tak zrobić, ale wygląda to fenomenalnie, bo ten róż jest fajny, brudny, ale nie za chłodny i jest bardzo jasny, więc nie przyciemnia, nie tworzy nam kontrastu na ustach, ale delikatnie tak ten kolorek na ustach ożywia. Fajnie to wygląda do tych siwych włosów, do tych srebrnych kolczyków, no mega fajnie to wygląda. I w ogóle makijaż cery, bardzo ładny, czuć, że nie jest taki przesadzony, ta buzia wygląda tak miękko, że nie jest ani rozświetlona, nawilżona, ani nie całkowicie matowa i płaska. Przepięknie to wygląda. Oczywiście różyk to jest mus, moje drogie panie, szczególnie kobiety w wieku dojrzałym, kobiety vintage, koniecznie zaprzyjaźnijcie się z różem, bo to jest najlepszy przyjaciel każdej kobiety, która chce się odmłodzić. I Jamie Lee Curtis jest najlepszym tego przykładem. Do tego fajne brwi, zwróćcie uwagę na odcień, który jest troszeczkę chłodniejszy, nie siwy, ale też nie taki typowo brązowy. Fajnie dopasowany, no i pięknie podkreślone oczko, takie leciutko przydymione, podkreślone rzęsy, wygląda to pięknie. Pięknie ta fryzura taka do tyłu, taka zawiana. I love it. Następnie Eva Longoria. Przyznam Wam, że ciężko jest mi spojrzeć obiektywnie na ten makijaż, bo jestem trochę uprzedzona do tych makijaży z tego względu, że Ewa ma taki styl full glam, za którym ja nie przepadam i dla mnie to jest taka druga J.Lo, jeżeli chodzi o intensywność makijażu, z tym, że J.Lo często ma takie delikatniejsze oko, jakieś błyszczące. U niej zwykle jest taka mocna przesada, jeżeli chodzi o konturowanie twarzy. Natomiast u Ewy Longorii mamy i konturowanie twarzy, i bardzo wyraźnie wyrysowane brwi, i ciemne oko, i mocne, długie rzęsy. Dla mnie to nie jest po prostu makijaż, który komplementuje mocno, aczkolwiek musimy też brać pod uwagę w takich opiniach, że to jest czyjś styl. Jeżeli Ewa lubi takie makijaże, a zazwyczaj w takiej wersji ją widzimy, no to wiecie, trzeba to po prostu zaakceptować. Jeżeli chodzi o techniczne wykonanie makijażu, jest jak najbardziej w porządku, bo brwi mają przepiękny odcień dopasowany do włosów, rzęsy są mocniejsze i trochę bardziej teatralne, ale wciąż nie zaburzają kształtu oka i ładnie je konturują, więc technicznie absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Rita Moreno tutaj wyszła i pokazała nam
taki klimat właśnie trochę dla mnie teatralny, chociaż nie ma tutaj teatralnych elementów, teatralnych rzęs, ale ta kreacja połączona z tym kolczykiem, z ciemnymi włosami i właśnie z tym makijażem takim trochę kontrastowym. Mamy bardzo ciemną linię przy rzęsach, taką jakby grubszą kreskę, ale nie wyciągniętą, a bardziej roztartą i jaśniusieńką powiekę, trochę podkreślone załamanie, daje nam taki lekko teatralny efekt, ale uważam, że całościowo wygląda to fantastycznie, że zachowany jest taki pikantny charakter kobiety, natomiast jest to wciąż w dobrym stylu, bo makijaż kobiety dojrzałej to nie musi wcale być make-up, no make-up, albo bardzo delikatnie przydymione oczko, to może być coś bardziej wyrazistego. Tu jest świetny przykład. Mamy coś, co ma charakter, co ma mieć jakiś styl. Tutaj dla mnie to jest ewidentne nawiązanie w makijażu do lat 60. i uważam, że wygląda absolutnie genialnie. Mamy piękną, nawilżone usta, cera, która jest taka mocniej przypudrowana, żeby dawała właśnie taki efekt troszeczkę teatralny, bardziej porcelanowy. No uważam, że to wszystko jest bardzo ze sobą spójne i mi się jak najbardziej podoba. Bardzo mi się podoba. Następnie mamy makijaż Mary i tutaj znów możemy nauczyć się, co najbardziej komplementuje kobietę dojrzałą i co ją odmładza. Przede wszystkim delikatnie ożywiający odcień na ustach. Tutaj mamy akurat coś, co jest takim złamanym, ciepłym różem, brzoskwinią. Mi się wydaje, że to jest właśnie taki leciutko brzoskwiniowy, ciepły odcień różu, może tak. I bardzo podobny odcień na policzkach. Subtelny rumieniec, jak najbardziej bardzo odmładzający. Cera też przepięknie podkreślona, bo nie jest za sucha, nie jest za matowa, ale też nie za mocno błyszcząca, bo taka bardzo, bardzo mocno błyszcząca cera też nie wygląda dobrze. Tutaj jest idealny balans. Fajnie podkreślone oko, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj do czynienia już z taką opadającą, nawet nie tyle co powieką, co opadającą skórą, ale nie została ona na siłę tam blendowana w taki sposób, żeby korygować to makijażem, żeby udawać, że tego nie ma, tylko zostały podkreślone naturalne elementy urody i oko zostało obrysowane, wydaje mi się, że brązową kredką. Tak, brązową kredką i tutaj widzimy, że pięknie podkreśla zielone oczy. I ta kredka została roztarta, rozmiękczona, te blendowanie nie jest zbyt obszerne. Kobiety dojrzałe również mogą używać brązowych i czarnych kredek i nawet na linię wodną wcale to nie musi pomniejszać oka, a nawet jeżeli trochę, to czasami o to chodzi. Nie zawsze chodzi o to, żeby oko było powiększone, żeby było jak Bambi, tylko chodzi czasami o charakter makijażu i o podkreślenie naszego charakteru i osobowości, a niekoniecznie wpasowywanie się w jakieś standardy urodowe. Ja uwielbiam ciemne linie wodne i u młodych, i u starych kobiet, ponieważ przepięknie oko wypłaszczają, wydłużają, sprawiają, że wydaje się bardziej tajemnicze i uwielbiam ten efekt i ten makijaż jak najbardziej mi się podoba i absolutnie nie możemy tutaj mówić o jakimś błędzie wizerzysty, że te cieniowanie nie zostało wyciągnięte bardziej. No, ma dużo smaku. Ma to dużo smaku, bardzo mi się podoba. I dodatkowo pięknie komplementuje się i z włosami, i z karnacją. Wszystko tutaj gra absolutnie fenomenalnie. Powiem Wam, że tak dużo gwiazd nosiło na tej gali mocniejsze rzęsy albo kreskę i rzęsy, że to jest aż niesamowite. Zaczynając od Florence, później Greta, oczywiście Eva Longoria, Rita Moreno, Becky G, Ariana Grande, Michelle, Cynthia, nawet Margot Robbie, która słynie z delikatnych makijaży, Danielle Brooks, Jennifer Lawrence, Zendaya, Issa Rae. Mnóstwo gwiazd wybrało na tą okoliczność właśnie takie makijaże w stylu starego Hollywoodu. Bardzo fajna ciekawostka, lecimy dalej. No właśnie, Becky G, jej makijaż, który jest trochę w klimacie takiego klasycznego, nieco instagramowego glamour, ale z drugiej strony jest na tyle subtelny, że to wszystko ma taki fajny smaczek. Powiem Wam, że bardzo mi się to podoba, bo zobaczcie, mamy wyraźne, takie naprawdę dobrze wyrysowane brwi, ale one nie są takie aż przeskalowane. Mamy sztuczne rzęsy, mamy kreskę, ale bardzo ładnie konturują oko, komplementują odpowiednio kształt oka, wyglądają bardzo dobrze. Jest konturowanko, ale pięknie roztarte, nie za mocne, nie za lekkie, jest ideolo. Mamy modny róż
tutaj troszeczkę wyżej zaaplikowany, który dodatkowo odświeża cerę. Mamy ombre na ustach, takie brązowo-różowe, więc też nie jest zbyt mocno kontrastowe. To wszystko wygląda tak pięknie i miękko. I do tego cera została zachowana w takim satynowo-matowym wykończeniu, przez co no po prostu wygląda tutaj jak laleczka. Takie matowe cery pojawiały się w tym roku również znacznie częściej niż wcześniej, w poprzednich latach, więc też zwróćcie na to uwagę, że ten mat, tak jak zapowiadałam w trendach, powolutku będzie do nas wracał, więc te cery może nie są takie płaskie, ale już z takiego ultra glow powolutku rezygnujemy. Następnie makijaż Tanto Cardinal. O, ma piórko! Nie zauważyłam go wcześniej, teraz nagle tak zobaczyłam to piórko. Piękny makijaż zachowany w trendach brzoskwiniowych i tutaj też nie pierwsza osoba, która takie brzoskwinie wybierała na tą okoliczność, więc znowu zwróćcie uwagę, że te trendy gdzieś tam wpływają na makijaże, które pojawiają się i na czerwonych dywanach, i w magazynach, i wszędzie. Więc mamy tutaj bardzo delikatny, brzoskwiniowy, lekko taki przybrudzony, zgaszony odcień na ustach i na policzkach. Oko jest delikatnie wykonturowane brązami i dodatkowo ponownie czarna kreska i troszeczkę mocniej podkreślone rzęsy. Czy tutaj mamy jakiś paseczek albo kępki? Chyba tak. Z tego bocznego oka wydaje mi się tak, że to są takie połóweczki rzęs, więc znowuż mamy tu takie rzęski troszeczkę bardziej, wiecie, filuterne, ale makijaż wygląda bardzo ładnie. Jest taki świeży, naturalny, nieprzesadzony i też ładnie odświeża, ożywia kolor cery. Odcienie brzoskwiniowe to są również odcienie, które warto wybierać, jeżeli chcemy odmłodzić siebie i odmłodzić cerę, dodać jej życia, w szczególności u kobiet dojrzałych, ale absolutnie nie tylko, więc to też jest taki fajny tip, jeżeli chcecie mieć odmładzający i odświeżający efekt, to warto wybierać brzoskwinie w swoim makijażu, zarówno na ustach, jak i na policzkach, jak i na oczach. Ariana Grande ponownie mocne rzęsa, aczkolwiek tutaj już mi się tak, wiecie, troszeczkę gryzą, bo tak nagle tak odstają z oka, ale wydaje mi się, że ten zabieg był taki celowy, że tutaj w wewnętrznej części widzimy, że ta powieka jest taka blada, taka jaśniutka, taka bardzo czysta i nagle wychodzą takie mocne rzęsy. Dla mnie wizualnie ten efekt jest za mocny, taki za bardzo jakby niepasujący anatomicznie, ale myślę, że jest to zamierzone, że tak miało być, bo zwróćcie uwagę, że kreacja jest bardzo jaśniutka, włosy są jasne, Ariana ma takie rozjaśnione do takiego ciepłego blondu, cała cera jest jaśniutka, makijaż oka tak samo, więc przypuszczam, że te rzęsy miały być takim elementem, który trochę ten makijaż mocniej ucharakterni, że doda troszeczkę więcej kontrastu i właśnie będzie tym głównym elementem, który będzie przyciągał w makijażu uwagę, bo reszta ma się po prostu stopić ze stylizacją i z osobą. Tutaj bardzo ładny zabieg, podobny odcień na ustach co na kreacji, więc mamy bardzo spójny ten makijaż. Z jednej strony jest taki dziewczęcy, cukierkowy, z drugiej strony te rzęsy dodały właśnie tego kontrastu, że makijaż nie jest zbyt blady i niewyraźny. Michelle Yeoh, po prostu zawsze uwielbiam jej makijaże, więc znowu będę nieobiektywna, ale tak, wygląda fenomenalnie. Tym razem troszeczkę wyraźniejsze, ostrzejsze brwi, może nie tyle ostrzejsze, co ciemniejsze, ale zwróćcie uwagę, tu też bardzo fajny tip dla kobiet dojrzałych, mamy tutaj czarne włosy, ale brwi zwróćcie uwagę, że są co najmniej kilka tonów jaśniejsze, że brwi są brązowe, chłodno-brązowe, ale brązowe, a nie czarne. I to jest element, który też bardzo odmładza, jeżeli mając ciemne włosy wybieramy o kilka tonów jaśniejsze brwi, szczególnie przy włosach brązowych, ciemnych, czarnych, wybierać jaśniejsze nieco brwi. I tutaj absolutnie nie bójmy się, że nie będzie pasowało, wystarczy odpowiednio dobrać sobie odcień, tonację tego produktu do brwi, żeby na przykład nie był ciepły, a chłodny, albo odwrotny, zależy jaki macie kolor włosów. I tutaj też fajnie, że te brwi nie są czarne, bo one by dodały takiego bardzo charakterystycznego efektu, wyglądałyby ciężko i postarzająco, a tutaj mamy fajny efekt, że brwi są wyraźne, one są dosyć grube, takie charakterne, ale jednak nie mają efektu takiego przytłaczającego. No i dodatkowo oczywiście kreska i rzęsy i tutaj też mamy przyklejone jakiś paseczek albo kępki. Jeżeli chcecie używać pasków rzęs, ja bardzo polecam Wam je przecinać na pół i przyklejać sobie tylko połówki, bo to dużo łatwiej
i ładniej wtapia się w nasz kształt oka, szczególnie jeżeli mamy jakichś modelkowych, wielkich oczu i ogromnej powierzchni na powiece. Tutaj przepięknie to wygląda w połączeniu z ożywiającym ponownie kolorem na ustach i na policzkach, też taki brzoskwiniowo-różowy, więc ponownie mamy element w trendzie bardzo, ale fajnie tutaj ożywia nam tą całą stylizację, bo widzimy, że stylizacja jest no, srebrno-szara, mamy czarne takie długie rękawiczki, czarne włosy, więc ten momencik brzoskwini bardzo fajnie dodaje nam tutaj, no właśnie takiego życia, ocieplenia, takiego krążenia na policzkach. Bardzo ładnie to wygląda. No i cera znowuż przepiękna, też ani zbyt mocno błyszcząca, ani matowa. Taka idealnie hollywoodzka. Cynthia Erivo i makijaż w zasadzie inspirowany jej stylizacją. Zwróćcie uwagę, że ten outfit jest po prostu amazing, zarówno jeżeli chodzi o fakturę, bo to jest taka ala skóra, jak i o kolor taki szmaragdowy. I tutaj ponoć makijaż miał być uzupełnieniem tej stylizacji, ale miał być taki, żeby nie odciągać zbyt mocno uwagi od tej stylizacji. Dlatego usta zostały zachowane w subtelnym, jasnym, nudowym odcieniu. Oczywiście, żeby nie wyglądały usta zbyt blado, używamy troszeczkę ciemniejszej konturówki. No i kreska taka roztarta pod oczami i na powiece w podobnym odcieniu co stylizacja, więc ponownie piękne nawiązanie kolorystyczne. Tutaj Cynthia słynie z tego, że brwi często ma albo zgolone, albo zablokowane, więc oczywiście wygląda to bardzo charakterystycznie, szczególnie, że uwielbia również bardzo charakterne i teatralne rzęsy. Tutaj też musimy mieć świadomość, że to jest element jej stylu, bo ja widuję takie mocne rzęsy u niej praktycznie za każdym razem, kiedy ją widzę na czerwonym dywanie. Ja nie jestem zwolenniczką, wiecie o tym, ale to jest jej styl, jej element. I uważam, że w tym makijażu dobrze to wygląda, bo właśnie cała reszta nie jest taka przesadzona i te rzęsy właśnie dodają takiej lekkiej teatralności, ale jeszcze nie przerysowują całego makijażu, bo reszta jest taka, wiecie, delikatna. Ale i tak najbardziej podoba mi się ten kolor tego ubrania i ta faktura tej skóry, no wygląda przepięknie. Mam nadzieję, że jest to ekoskóra, bo jeżeli nie, to już mi się aż tak bardzo nie podoba. Danielle Brooks, w ogóle oglądałam ostatnio z nią film Kolor purpury, taki musical. Taką fajną rolę miała w tym filmie, bardzo mi się podobała. I tutaj ponownie makijaż inspirowany starym Hollywoodem, czyli kreska i rzęsy. Tym razem kreska jest bardziej miękka, roztarta i nie tylko na górnej powiece, ale też na dolnej. Ona właśnie jest taka mocno rozmiękczona, więc całe oko jest otoczone czernią. Dodatkowo właśnie te rzęsy, już troszkę bardziej takie charakterystyczne, długie, ale tutaj też mamy duże oko, sporą powierzchnię powieki, bo brew jest dosyć wysoko, więc mamy miejsce jakby na te rzęsy. No i pięknie zestawiony ten makijaż z pięknym konturowaniem twarzy i konturowaniem ust. Znów mamy taki efekt gradientu, czyli ciemniejsza konturówka i jaśniejszy, bardzo soczysty środek. Tutaj jakaś, wydaje mi się, że była zastosowana jakiś piękny brzoskwiniowy błyszczyk albo jakaś pomadka i olejek bądź błyszczyk na wierzch, czyli znowuż jakiś taki subtelny element brzoskwinki, mimo że stylizacja jest taka czarna. Tutaj widzimy czarny gorset, mamy czarne włosy, czarny makijaż. Odrobinka życia się i kolorku przydaje, więc mamy tutaj delikatny element właśnie na ustach. Greta Lee zaprezentowała się w pięknym, nieprzerysowanym makijażu z delikatnym akcentem na usta. Tutaj też chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na brwi, które są jaśniejsze ponownie niż włosy, co daje nam lżejszy efekt. Oko jest podkreślone bardzo delikatnie. To, co najbardziej zwraca naszą uwagę, to przepiękny odcień na policzkach i na ustach, takiej przybrudzonej, zgaszonej czerwieni. W ogóle kojarzy mi się ten odcień na policzkach i na ustach z tym, co mam tutaj. Aż tak musiałam sobie wyjąć i sprawdzić. No ten jest trochę bardziej metaliczny, ale tak mi się skojarzył z tym odcieniem z Glam Shopu. Syrop owocowy, może jednak nie, bo to też jest taka zgaszona czerwień, trochę z pomarańczą, trochę brzoskwinią, ale to jeszcze nie to. W każdym razie ten odcień na ustach i na policzkach jest przepiękny. Ja uwielbiam takie odcienie i przepięknie ten odcień dodał kontrastu na twarzy, jednocześnie pozostawiając taki miękki efekt. Te usta nie mają takiego pełnego krycia, nie są takie bardzo intensywnie wyrysowane jak pod linijkę, tylko mamy ten efekt taki miękki, jakbyśmy rozklepali sobie tą pomadkę
pomadkę dosłownie palcem. I wygląda to dzięki temu bardziej hollywoodzko, bardziej miękko, bardziej komplementuje urodę bez efektu makijażu na twarzy, dosłownie. Myślę, że mogła ta pomadka być delikatnie też zastosowana na policzki, bo te kolory pięknie tutaj ze sobą do siebie nawiązują. No i taki kolor ust też jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli szukacie czegoś, co bardziej podkreśli Wasze usta, chcielibyście na przykład nosić czerwienie, ale się boicie, że to jest za mocne, za intensywne, to właśnie taka przybrudzona czerwień, delikatnie rozklepana palcem, to jest idealny sposób na wprowadzenie czerwieni do naszego makijażu. Jennifer Lawrence i znowuż mamy hollywoodzki klimat, kreska i rzęsy i tym razem tutaj mamy taki naprawdę hollywoodzki efekt, wręcz taki efekt tych gwiazd z lat 60., właśnie gdzie to oko było zawsze tak pięknie podkreślone, ta kreska jest gruba, wyrazista, praktycznie cała powieka ruchoma jest zakryta czernią, dodatkowo mamy jeszcze konturowanie brązami, więc oko jest naprawdę wyraziste, ale akcentujące górną powiekę. Na dole fakt jest delikatnie cień, więc na pewno coś było nałożone, ale tutaj ewidentnie zależało wizerzystie na tym, żeby ta górna część powieki była wyrazista, bardziej charakterystyczna i mocniej podkreślona i taka cięższa wręcz, ale w takim celowym celu zrobiona celowo po prostu. Wygląda to przepięknie, w szczególności, że zostały z twarzy zdjęte włosy, zaczynane delikatnie do tyłu, więc pięknie ta buzia nam się tutaj wydobywa. Dodatkowo ładne, miękkie brwi, wyczesane na mydełku, widać delikatnie do góry, ale z efektem takim miękkim, takich fluffy brows. No i na ustach oczywiście delikatny różyk, brzoskwinka, co by delikatnie ten makijaż ożywić. Wygląda to bardzo ładnie, jest mua. I jakbyście nadal nie uwierzyli w to, że co druga gwiazda nosiła kreskę i sztuczne rzęsy i brzoskwinki, to spójrzcie sobie na makijaż Anya Taylor-Joy. I tutaj również ciemniejsza linia rzęs. Nie wiem, czy to jest eyeliner, czy jest to roztarta kredka, ale widzimy, że jest ta powieka ciemniejsza, wyraziste, mocniejsze rzęsy. Ewidentnie jakieś kępeczki były tutaj przyklejane, więc to oko ponownie jest podkreślone po hollywoodzku, czyli górna powieka mocniejsza, ciemniejsza, a dolna delikatniejsza, ale żeby wszystko wyglądało bardziej świeżo i bardziej godnie na obecne czasy, no to mamy modną brzoskwinkę na ustach i na policzkach. Myślę, że możemy z tego wydarzenia nauczyć się, że do ciemnego oka, które bazuje na sztucznych rzęsach i kresce, właśnie fantastycznie wyglądać będzie brzoskwinka na ustach i na policzkach, że ona nam troszeczkę ściąga intensywność z tego makijażu, dodaje życia i takiej lekkości, więc myślę, że warto to zastosować w naszym codziennym makijażu. Jeżeli robimy sobie jakieś mocniejsze oko, czy z kolorem, czy bez, to uważam, że taka brzoskwinka, w szczególności w jakiejś takiej lekko nawilżającej wersji albo błyszczącej, powinna pasować idealnie i to zwróćcie uwagę, że bez względu na typ urodowy, czy jest to ciemna karnacja, czy jasna, czy chłodna, czy ciepła, każdemu pasują brzoskwinki, tylko trzeba po prostu znaleźć swój odpowiedni podton. Napiszcie, co myślicie o dzisiejszych makijażach i czy Wam również zachciało się kreski, sztucznych rzęs i brzoskwinek, tak jak mi. Jeżeli lubicie nowinki ze świata, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!